Czy nauczyciel kiedykolwiek doprowadzał was do łez? Jak i dlaczego? Nie pozwoliła mi wziąć kalkulatora przed testem, chociaż miała dwa na swoim stole. Powiedziała mi, że muszę wziąć swój własny kalkulator, ale go nie miałam. Potem kazała mi zrobić test bez kalkulatora, ale to po prostu było niemożliwe. Dziewczyna, która siedziała w pobliżu, zobaczyła, że płaczę przy swoim stole i poprosiła naszych kolegów o kalkulator, kiedy nauczycielka dawała nam test. W końcu ona znalazła jeden dla mnie. Ta dziewczyna była jedną z najpopularniejszych i najdobrzejszych osób naszej szkoły. Byłem aż taki nieśmiały. Myślę, że nie zrobiłbym czegoś takiego dla kogoś innego. Po tym wypadku starałem się być miły dla innych ludzi. Ta nauczycielka od zawsze była okropną. Moja nauczycielka od pierwszej klasy naśmiewała się ze mnie, bo nie umiałem zawiązać sznurowadła. Więcej mi podobają tenisówki na rzepy, ale powiedziała mi, że one robią dużo hałasu. Potem poprosiła o sprawdzenie, czy jestem niezdolny do uczenia. Teraz zawiązuję sznurowadła jako master, pani. I nigdy nie zmuszam swoich uczniów, aby poczuli to, do czego ty mnie zmusiłeś. Jeden z moich nauczycieli w liceum był znany z tego, że nadzwyczaj surowo traktował osoby, które używały telefonów komórkowych i wychodziły z klasy. Pewnego razu ktoś zadzwonił do jednego chłopaka. Ten po cichu odpowiedział, po czym zaczął zbierać się do wyjścia z sali. Nasz nauczyciel wpadł w szał, żądając, aby powiedział całej klasie, w jakim celu do niego zadzwonili, oraz żeby przeprosił. Kiedy chłopak zaś powiedział, że nie może tego uczynić, nauczyciel zaczął na niego krzyczeć. Wówczas chłopak ze łzami w oczach idzie ku wyjściu i przeprasza. Okazało się, że zmarła jego babcia i właśnie dlatego do niego zadzwonili. W 9 klasie miałam nauczyciela historii, pana White'a, który zawsze złościł się z powodu moich notesów na spirali. Moi rodzice nie mieli pieniędzy na zwykłe zeszyty, bo byli biedni. Zaczął krzyczeć przed całą klasą, że każdy ma choć $1 na papier i nazwał mnie kłamciuchą. Rozpłakałam się. Nałożył mnie tygodniowy areszt domowy za to, że kłamałam i nie przestrzegałem jego zasady, jedna kartka papieru dziennie. Dobra kobieta spytała, dlaczego nie chodziłem na lekcję. Gdy odpowiedziałem jej o tym, dała mi paczkę papieru, 3 teczki i kilka ołówków. Kiedy byłem w 3 klasie, robiliśmy zadanie domowe na kartkach papieru. Chłopiec ukradł moje zadanie i wyrzucił je do kosza na śmieci. Zamazał na nim moje imię i napisał swoje. Nauczyciel wystawił mi 2 i powiedział, że powinienem napisać swoje imię na kartce, jeśli chciałbym dostać ocenę. Nawet po tym pod jego imieniem można było dostrzec moje. Wano mnie do domu po podręcznik, którego zapomniałem wziąć ze sobą. Zrobiłem zadanie domowe, miałem wszystkie pozostałe przybory, mój kolega mógł podzielić się ze mną podręcznikiem. Mieszkałem 40 minut jazdy rowerem od szkoły, więc do czasu mojego powrotu lekcja już się skończy. Płakałam całą podróż, bo nauczyciel był na mnie bardzo zły. Nigdy wcześniej nie sprawiałem żadnych problemów. Zacząłem płakać jeszcze mocniej, gdy koledzy mi powiedzieli, że niektórzy też nie przynieśli podręcznika, ale nie musieli wracać po niego do domu. Wciąż jestem z tego powodu przegnębiony, chociaż minęło już 10 lat. Jestem nauczycielem i jedna z uczennic przegapiła całą poprzednią lekcję, na której rozdawałem ocenione sprawdziany. To była 3-godzinna lekcja, poprosiła mnie o swój test na przerwie. Dałem jej go, a potem musiałem patrzeć, jak całą lekcję płacze z powodu oceny 4+. Moja nowa zasada: nigdy nie oddawać sprawdzianów przed końcem lekcji, żeby uczniowie mogli płakać nad swoimi ocenami 4+ samotnie. Co myślisz o tych historiach? Zostaw swój komentarz i polub ten film, jeśli on Ci spodobał. Subskrybuj mój kanał, a także udostępnij ten film swoim przyjacielom. Usłyszymy się za następnym razem. Pa pa!